jestem idealistką i uważam, że Ziemi naprawdę jest dużo miejsca, dużo zasobów dla wszystkich jej mieszkańców. Ufam też, że naprawdę każdy człowiek, każda istota żywa ma na tym świecie swoje miejsce i ma prawo do tego miejsca. Działając każdy w swoim własnym małym interesie, działamy w dużej skali przeciwko samym sobie, bo przeciwko przyrodzie. I ten system, w którym poruszamy się, jest właśnie taki szkodliwy zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska. No i że tak dużo gatunków ginie obecnie, czyli mamy po prostu olbrzymie wymieranie. Bo Ziemia sobie poradzi bez nas. My nie jesteśmy Ziemi do niczego potrzebni, ona będzie się dalej kręciła wokół Słońca. Tak naprawdę już chyba mi się wydaje, że teraz to chodzi o to, żeby przetrwał w ogóle nasz gatunek. Można patrzeć bardzo egocentrycznie z punktu widzenia człowieka, bo to już nawet nie chodzi o przyrodę w tej czy innej formie, mam wrażenie. Dlatego, że przyroda w jakimś sensie sobie poradzi. No zawsze to gdzieś tam nawet te zmiany klimatu, które były do tej pory, gdzieś dawały jakieś szanse na przeżycie jakimś wybranym gatunkom. No dzisiaj sytuacja co prawda jest taka, że te zmiany zachodzą bardzo szybko, ale tak naprawdę my możemy nie zdążyć się do tego dostosować i to może być tak naprawdę argument dla osób, które niekoniecznie w ogóle chcą dbać o przyrodę, ale bardziej zależy im na swoim losie, może losie ich dzieci czy wnuków. Żyjemy na śmietniku. Jak oglądacie te śmieci, które prowadzą na pustynię w miejscu, w którym teraz jestem, zastanawiacie się, kto je wyrzucił. Ja też się zastanawiam, ale te śmieci są nasze wspólne. Dlatego, że to jest nasz wspólny dom. I dopóki nie zdamy sobie z tego sprawy, jeżeli nie zaczniemy działać, będzie za późno. A tak naprawdę nie chodzi tak bardzo o człowieka w tej sprawie, ale bardziej jest mi przykro i smutno, że przy naszych działaniach najbardziej właśnie zniszczymy bioróżnorodność, ekosystemy i przyrodę. Więc dlatego właśnie moja walka codzienna jest, aby edukować i dać do zrozumienia, że jeszcze możemy robić i wdrążać zmiany, aby walczyć przeciw więcej zmian klimatycznych. Fajnie by było istnieć. Oczywiście nasza planeta bez nas sobie da radę. Ona istnieje tak długo i życie na Ziemi istnieje tak długo, że jakby sam człowiek jest o wiele mniejszy i bez człowieka nasza planeta pięknie sobie przetrwa i życie na tej planecie przetrwa, ale cudownie by było, gdybyśmy mogli dalej właśnie rozwijać się, nie ginąc jako gatunek. Więc to mnie porusza. Porusza mnie właśnie najbardziej wyginięcie gatunków. Statystyki mówią, że w zależności od gatunku, pod względem ilościowym, tak właściwie zniknęło od 60 do 90% owadów. To jest ogromna ilość, szczególnie jeśli pomyślimy o tym, jak ważną rolę w ekosystemie pełnią owady. To nie tylko są zapylacze naszych, nie wiem, jabłoni czy wisien, ale przede wszystkim pokarm dla ptaków, dla gadów i innych istot. Destruenci, którzy rozkładają materię organiczną. Pewnie jeszcze wiele innych ról pełnią owady, na które nawet nie wpadłam. Ekosystem jest naprawdę skomplikowany i wolę nie myśleć, co się stanie, jeżeli znikną z niego owady. Więc szanujmy ziemię i szanujmy nawet najmniejsze stworzenia. Nie kośmy trawy, nie wycinajmy drzew, nie palmy lasów, nie betonujmy rzek. Starajmy się, aby nasze najbliższe otoczenie pozostało chociaż w małym stopniu, ale jednak dzikie. Nie potrzeba nam, żeby było ładnie, za wielkie pieniądze. Potrzebujemy natury, nawet w mieście. To jest objęcie jak największego obszaru formą jakąś ochrony większej niż tylko ochrona krajobrazu, która de facto nic nie daje. To musiała być ochrona przynajmniej, no jak naukowcy sugerują, 50% powierzchni globu, czyli każdy kraj musiałby się zobowiązać, że 50% swojej powierzchni będzie chronił w sposób ścisły lub przynajmniej w jakąś formę ochrony, która zmniejszy ingerencję człowieka znacząco. Cudnie by było, gdyby objąć nawet 30% przez następnych 30 lat. Dzisiaj to trudno sobie wyobrazić, ale chyba nie będzie innego wyboru, żeby oszczędzić przynajmniej skrawki naturalnej przyrody, która będzie mogła się odrodzić i pomoże nam walczyć z kryzysem klimatycznym. Posłuchajcie, najlepiej możecie pomagać pszczołom, zostawiając trochę niewykoszonego trawnika, siejąc rośliny nektaropyłkodajne, sadząc drzewa. Także to się najbardziej przyczyni do ochrony owadów, do zachowania ich siedlisk. Zmieńcie nawet metr kwadratowy trawnika w coś, co będzie przypominało łąkę. Zostawcie to samemu sobie. Pozwólcie temu rosnąć przez pół roku. Skoście dopiero na przykład przed jesienią albo zostawcie to na 2 lata. Zobaczcie, jak tam się pojawia życie, zobaczcie, jak tam się pojawia przyroda i zobaczcie, jak tam się pojawiają
owady. Musimy dbać o naszą planetę, o Ziemię, bo to jest nasz dom. Ale pamiętajmy, że to nasz tymczasowy dom i musimy pozostawić ją jak najzdrowszą, jak najpiękniejszą dla wszystkich przyszłych pokoleń.